Cześć, mam na imię Kasia. Dziś pokażemy Wam, jak własnoręcznie 2 wieczory możecie wykonać ruchomą lampkę w kształcie pieska. Lampka ta może być niezwykłą ozdobą dziecięcego pokoju. Zapraszam do oglądania. Do wykonania takiej lampki będziecie potrzebowali następujących materiałów: resztki drewna, desek tarasowych, podłogowych, sklejki lub innego materiału, 3 długich na 10 cm śrub lub nagwintowanego pręta, podkładek i nakrętek samohamowanych, trochę kleju do drewna, ewentualnie farbę, lakier lub olej do wykończenia, kabel, przełącznik, gniazdo i pasująca żarówka, np. GU10. W naszym przypadku koszt lampki zamknął się w 30 zł, gdyż część elementów pochodziło z tzw. odzysku. Wszystko możecie wykonać ręcznymi narzędziami, ale pracę na pewno ułatwią Wam elektronarzędzia: wyżynarka, szlifierka oscylacyjna, dremel do wykończeń i przycinania prętów, wiertarka lub wiertarko-wkrętarka. Pracę rozpoczęliśmy od przygotowania prototypu. Inspiracją do naszej lampki jest nasz pies Bleki. Na karton przenosimy namalowane wcześniej wzory. Wycinamy i składamy w całość. Piesek jest dość duży. Korpus ma około 22 cm, a nogi od ziemi 20-24. Jeśli chcecie podeprzeć się naszymi szablonami, pozostawimy je dla Was do pobrania w pliku PDF w opisie pod filmem. Jeśli szablon nam odpowiada, przenosimy go na materiał docelowy, w naszym przypadku na kawałek sklejki. Tak przygotowany szablon wycinamy z rezerwą wyżynarką lub piłą włosową. Gotowe elementy przygotujemy do szlifowania. Łączymy taśmą dwustronną parami, co ułatwi zachowywanie symetrycznych kształtów. Szlifujemy na szlifierce na grubym papierze P40.
Ogon kształtujemy bardziej precyzyjnie, posiłkując się pilnikiem. Elementy głowy wpasowujemy do siebie. Kleimy i dajemy wyschnąć. W tym czasie przeprowadzamy na resztkach test wykończeń. Olej, lakierobejca, czarny mat do drewna, czarny lakier w sprayu. Następnego dnia pracujemy dalej. Od lewej lakier w sprayu, czarny mat, lakierobejca i olej. Zdecydowaliśmy się, że nie będziemy wybarwiać całego pieska na czarno, jak miało być pierwotnie, ale wykorzystamy olej i tylko dodatki pomalujemy na czarny mat. Głowa też wyschła, więc zakończamy brzegi. Jeśli mamy jakieś ubytki w drewnie, możemy zaszpachlować je gotową szpachlówką lub klejem do drewna wymieszanym z pyłem drzewnym. Tak przygotowane elementy szlifujemy drobnym papierem P240. Element do mocowania szyi przecinamy na dwie części pod kątem około 30 stopni. Wycinamy również ostatni element, który będzie zamykał nasz klot. Przyklejamy go klejem do drewna. Spasowujemy gotowe elementy i wycinamy otwory potrzebne do montażu. Łączymy elementy tak, aby zobaczyć, czy wszystko wyszło dobrze. Ustawiamy element mocujący szyję. I przyklejamy go do klosza. Po przeciwnej stronie, od góry, wiercimy otwór na przełącznik. W tylnej ściance wycinamy otwór na przeprowadzenie kabli. Montujemy oświetlenie i robimy test. Dremelem nadajemy finalny kształt elementów, zaokrąglając brzegi. Do głowy dopasowujemy uszy według uznania, wiercimy w nich otwory. Malujemy wybrane elementy. U nas jedynie uszy i ogonek. Na resztę elementów nakładam olej. Olejując klosz widzę, że źle wyszlifowaliśmy klej z tyłu. Dlatego też zdecydowaliśmy się zamaskować go, malując czarny pasek. Ewentualnie można też zeszlifować ponownie.
Ostatnią czynnością jest skręcanie wszystkich elementów ze sobą. Pomiędzy każdy element umieszczamy podkładkę. Do skręcenia elementów używamy nagwintowanego pręta, który obcinamy po obu stronach. Przykręcamy uszka do klosza i skręcamy głowę z głowiem. Lampka gotowa! Jeśli robilibyśmy lampkę z litego drewna, zrobilibyśmy łapki tak, aby stał szerzej, bardziej stabilnie. Ale przy naszej centymetrowej sklejce nie mieliśmy pola manewru. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie komentarz. Zachęcam też do subskrypcji oraz do obejrzenia innych filmów na naszym kanale. Życzymy Wam powodzenia i miłego majsterkowania!